Oszczędzanie w nieruchomościach to bardzo ważna kwestia. Warto, żeby oszczędzać to mądrze i optymalizować najbardziej jak to możliwe. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Chciałem nagrać odcinek, że tak powiem, z serii Spacer z Tejzą. W tym odcinku poruszę tematy optymalizacji podatkowej, księgowości, jak w ogóle się za to zabrać, jak wygląda kwestia z mojego punktu widzenia. Poruszę też kilka takich podstawowych pojęć na temat podatków. Czyli zaczniemy od podstawowych pojęć. Stamp duty, land tax jest to podatek od zakupu nieruchomości. I jeśli kupujemy pierwszą nieruchomość rezydencką, czy ogólnie na nieruchomość rezydencką, jeśli nie posiadamy żadnej innej, jesteśmy zwolnieni z tego podatku. Jednak na każdą nieruchomość inwestycyjną taki podatek trzeba zapłacić. Kolejna kwestia jest income tax. Jest to podatek od wynajmu. Normalna kwestia. Poruszę temat później, jeśli chodzi o spółkę i o wynajem na personalne imię, nazwisko. Jest znaczna różnica. Nie każdy zna te szczegóły, więc dlatego chciałem poruszyć ten temat. Kolejną kwestią jest capital gains tax. Jest to podatek, który trzeba zapłacić przy sprzedaży. I jeśli mamy nieruchomość właśnie na personalne imię, nazwisko, nie płacimy tego podatku. Jednak przy każdej kolejnej nieruchomości, która jest dodatkowa, oczywiście taki podatek trzeba zapłacić. Tak samo przy, wiadomo, inwestycjach na spółkę. Taki podatek jest do zapłaty. Jeśli nie masz wiedzy, jak takie rzeczy robić, warto robić to z osobą, która ma to takie doświadczenie. Ja chętnie jestem zainteresowany współpracą z inwestorami w dwóch formach współpracy. Pierwsza jest to dla konkretnych zawodników, dla dużych graczy od $500 000 funtów wzwyż. Możemy założyć razem spółkę, gdzie inwestor pożycza pieniądze do spółki, robimy biznes, robimy inwestycje. Na początku pierwsze co, inwestor dostaje pieniądze swoje z powrotem, a dopiero później się dzielimy profitami wedle udziałów. A udziały to już zależy od projektu. Z reguły jest to 50/50, jeśli inwestor daje cały kapitał na inwestycje. Jeśli jest sytuacja, że ja muszę zorganizować jakieś finansowanie, a jako deweloper mam możliwość finansowania deweloperskiego na godnych warunkach, no to wtedy już zależy od konkretnego przypadku. Druga opcja współpracy jest to współpraca na pożyczkę, czyli zabezpieczenie na nieruchomości, tak jak bank, 10-12% skali roku. I tutaj od 50 000 funtów wzwyż możemy zacząć taką współpracę. Także jak optymalizować? Moim zdaniem ważną kwestią jest, żeby porozmawiać na początku z doradcą podatkowym o sytuacji, jak u Was wygląda. Każdy ma inną sytuację personalną, jaka praca, jakie dochody, i to jest ważna kwestia, żeby zacząć rozmawiać o tym przed inwestowaniem, bo to trzeba stworzyć strukturę, jak działamy i czy warto inwestować na spółkę, czy lepiej zrobić to na personalne imię, jakie macie dochody. Więc to warto umówić się na konsultację, przedstawić dochody, powiedzieć, jaki jest Wasz plan, zastanowić się przede wszystkim, jak chcecie inwestować, jaka strategia, i pod to dobierać strukturę firmy. To jest ważna kwestia. Ja mam kilka firm, kilka działalności i strukturę ułożoną właśnie pod firmę, która jest wykonawcą, firmę budowlaną. Osobna firma jest holdingowa do trzymania nieruchomości, osobne spółki z inwestorami, bo sporo inwestuję w nieruchomości z inwestorami na różnych zasadach, na joint venture, na pożyczkę na procent, więc warto takie rzeczy
zastanowić się wcześniej i przeanalizować całą strukturę pod Wasz rozwój. Także jak optymalizować? Przede wszystkim wykorzystanie struktur, żeby nie przepłacać więcej. Płacimy ogólnie w spółce tylko od profitu, dlatego ja na przykład cały czas kupuję nieruchomości, żeby nie mieć tych profitów. Po prostu jeśli są koszta, generuje firma koszta, no to nie płacimy wtedy podatków. Zupełnie inaczej jest na personalne imię, bo płacimy podatek od całego przychodu. Więc ja ogólnie nie jestem księgowym, nie jestem doradcą podatkowym. To, co ode mnie usłyszycie, to jest mój punkt widzenia. Jeśli, że tak powiem, chcecie inwestować, to polecam umówić się z profesjonalistą. Nie patrzeć tylko na co tutaj zapowiedział, tylko nie żałujcie pieniędzy na doradcę podatkowego. Później ewentualnie warto porozmawiać z księgowym na ten temat. Chociaż moim zdaniem lepiej najpierw zacząć rozmowę z doradcą podatkowym, a dopiero później z księgowym. Bo właśnie z takim doradcą podatkowym trzeba zrobić wywiad, trzeba przeanalizować jakie są cele, określić się strategię, bo są trochę inne ulgi podatkowe właśnie na wynajem krótkoterminowy, na ten biznes, a jeśli chcecie zrobić singieleta czy czemu wynajem na pokoje, to jest trochę różnicy, więc warto o tym się zastanowić i przeanalizować ten temat szybciej. Jeśli jesteście po rozmowie z doradcą podatkowym, warto znaleźć dobrego księgowego. Ja osobiście polecam korzystać z księgowego, który sam inwestuje w nieruchomości, bo ma większą wiedzę, większe doświadczenie w tej kwestii i jest w stanie pomóc po prostu lepiej. I że tak powiem, to jest kwestia prywatna, z kim macie dobry kontakt. Jest tych księgowych dość sporo, którzy inwestują i można z nimi umówić się na kawę, porozmawiać, przeanalizować sytuację, powiedzieć też co przede wszystkim doradził Wam doradca podatkowy, żeby wszystko było wiadomo przed, że tak powiem, zaczęciem całego procesu, niż dopiero w trakcie się dowiadywać, że są jakieś niejasności, są jakieś kwestie, które się nie zgadzają. Ważne, żeby robić właśnie strukturę finansów, żeby nie przepłacać później zbędnych rzeczy. Kwestia jest taka, że jeśli właśnie kupujecie coś na osobę prywatną i sprzedacie za jakiś czas, no to jest jednak duże zaoszczędzenie na tym podatku, capital gains tax, jednak teoretycznie nie jest to możliwe, żeby robić flipy jest to zabronione, żeby robić flipy na, że tak powiem, rezydenckim kredycie. Warto mieć to na uwadze, bo jeśli, że tak powiem, dopatrzy się tego urząd revenue, to mogą być duże nieprzyjemności i lepiej takich rzeczy unikać. Chciałem tu jeszcze poruszyć właśnie kilka kluczowych sytuacji o optymalizacji podatkowej, czyli teoretycznie w moim przypadku, gdzie robię holiday let, są takie rzeczy jak capital tax allowance i osoby, które specjalizują się tylko tym. I jest kilka wymogów, żeby w ogóle że tak powiem, kwalifikować się do takich ulg. Konkretnie musi być nieruchomość wynajmowana minimum 90 dni w roku i bodajże ponad 90 dni musi być ogłaszana. Także nie chciałbym tutaj wprowadzić w błąd. Warto porozmawiać z osobą, która się w takich rzeczach się specjalizuje, bo może dużo pieniędzy zaoszczędzić, szczególnie w wynajmie krótkoterminowym, bo mamy te ulgi, się nazywa fachowo capital allowance. Te ulgi są dość spore, jeśli taki biznes prowadzicie. No i wiadomo, że jeśli nie wykorzystacie tych ulg podatkowych w rozliczeniu,
to one przechodzą na kolejny rok. Może uda mi się umówić z księgowym lub doradcą podatkowym, zaprosić do mnie na odcinek, żebyśmy trochę bardziej poruszyli ten temat. W tym odcinku chciałem, że tak powiem, tylko w skrócie opowiedzieć i dać Wam do myślenia, bo wiem, że dużo osób, które zaczyna swoją przygodę, oglądają mój kanał i chciałem, że tak powiem, żebyście zwrócili na to uwagę, zanim przejdziecie do inwestowania, zaplanowali najpierw swoje kolejne kroki, bo to później w przyszłości pomoże Wam zarabiać pieniądze. A optymalizacja podatkowa jest bardzo ważną kwestią, więc nie pomincie tego, no bo jednak robimy to po to jako inwestorzy, żeby na tym zarabiać, a nie po prostu, żeby to robić. Jeszcze kilka Wam dam tipów co do księgowości. Są różne programy, które pomagają nam jakby trzymać całą rachunkowość w programie, gdzie możecie dodawać sobie faktury i później przesłać je wszystkie jakby w pliku do księgowości. Na pewno, że tak powiem, zaoszczędza to później sporo czasu w układaniu tego, w segregacji, jeśli jest wszystko w aplikacji. Warto się rozeznać, bo tych aplikacji jest na pewno sporo i można, że tak powiem, skorzystać z triala, zobaczyć jak tą aplikację będzie się Wam obsługiwało no i albo nawet jeszcze jedną rzecz, czyli porozmawiajcie z księgową czy z księgowym, jakich oni systemów używają, bo możecie użyć jakiejś aplikacji, a później się okaże, że Wasz księgowy czy księgowa używa innego systemu i trzeba będzie robić wszystko od nowa, wprowadzać całe faktury, rachunki, będzie to podwójna robota. Co do jeszcze ceny, bo to też jest, że tak powiem, temat tabu, a są duże różnice. Niektórzy księgowi, że tak powiem, za rozliczenie spółki biorą 1000, niektórzy 2. Jest to, że tak powiem, duża rozbieżność. Ja osobiście za rozliczenie spółki płacę około 600 funtów, 550 za cały rok i moim zdaniem jest to dużo lepsza opcja niż rozliczanie spółki co miesiąc. No chyba że wiadomo, jest VAT, jesteście na VAT-ie, no to wtedy co 3 miesiące trzeba taką spółkę rozliczać, może sam VAT oczywiście i to jest no, przy większym biznesie, jeśli będziecie robić wynajem krótkoterminowy czy jakieś projekty deweloperskie, konwersje nieruchomości, no to do takich, że tak powiem, do VAT-u pewnie dojdziecie dość szybko, bo wystarczy, że przekroczycie 80 000 obrotu i automatycznie, że tak powiem, musicie przejść na VAT. Jeśli interesuje Cię temat nieruchomości, widzisz wartość w tym, co robię, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów, udostępnij, jeśli możesz. Ja będę, że tak powiem, dzielił się swoją wiedzą, pokazywał różne możliwości i akurat w takim, że tak powiem, rodzaju na spacerach z Tejzą będę pokazywał różne punkty widzenia, że tak powiem, mój punkt widzenia w różnych kwestiach. Dzięki za Twoją uwagę, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.